Witamy wszystkich! Dziś zapraszamy Was na krótką relację z wjazdu kolejką na Szyndzielnię. Dodatkowo pokażemy Wam, co czeka na nas na górze oraz co dobrego możemy tu zjeść. Was zapraszamy do oglądania, a my swoją wycieczkę zaczynamy od parkingu, na którym zostawiliśmy auto w cenie 10 zł za cały dzień. Na wprost ronda mamy zakaz wjazdu, więc musimy auto zostawić już wcześniej na parkingu. Tutaj po prawej stronie zaraz lub tam wcześniej, gdzie my zostawiliśmy. A dalej czeka nas już tylko pieszy spacerek i tutaj mamy już znaki na Szyndzielnię. Jest znak, że jest parking tutaj po prawej stronie. I że dalej tylko pieszo. A ile? A nie pisze, ale z tego co patrzyłam na Google, to chyba 1,5 kilometra niecałe. Ale tu są jakieś znaki, zaraz zobaczymy po prawej stronie, widzisz? Do dolnej stacji kolejki mamy 25 minut spacerkiem, a na sam szczyt 2 godziny 30 minut, ale my dzisiaj wjeżdżamy kolejką. Coś innego. Z chodnika przy głównej drodze kierujemy się cały czas prosto na ścieżkę w głąb lasu. To właśnie tu docieramy po chwili do restauracji pod Dębowcem. To tu możemy iść w prawo do toru saneczkowego i gospody lub tak jak my wzdłuż restauracji w stronę dolnej stacji kolejki gondolowej. Do Szyndzielni pod dolną stację kolejki linowej możemy dojechać autobusem i przy samej kolejce jest tutaj właśnie przystanek autobusowy. Na trasie do dolnej stacji kolejki możemy zobaczyć na swojej drodze wieżę z Kratowic, na której wisi stary wagonik, który kilkadziesiąt lat temu kursował na szczyt. Wagonik był w coraz gorszym stanie, konstrukcja pokrywała się śniedzią i zardzewiała, w związku z czym wagonik przeszedł renowację i już odnowiony wrócił na swoje miejsce. Ma on przypominać, jak kiedyś wyglądały wagoniki wywożące turystów na Szyndzielnię. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści są zadowoleni, że za pomocą artefaktów dba się o historię. Na szczyt Szyndzielni prowadzi nowoczesna kolej linowa o długości 1810 metrów i jest jedną z największych atrakcji Bielska-Białej. Została uruchomiona w 1953 roku. Trzeba zaznaczyć, że jest to pierwsza po II wojnie światowej kolej linowa w Polsce i pierwsza kolej gondolowa. Została ona wybudowana przez PKL z wykorzystaniem systemu austriackiej firmy. Od momentu otwarcia przeszła kilkukrotnie duże prace modernizacyjne, ostatnie w latach 2016-2017, które wykonywała austriacka firma. Wymieniono wtedy m.in. napęd kolei, koła transportujące, przekładnie, system sterowania, linę oraz gondole. Nowe wagony są bardziej przeszklone, są też dostosowane do wjazdu wózkami dla dzieci oraz wózkami z osobami niepełnosprawnymi. Wszystkie gondole posiadają kosze na narty i uchwyty do przewozu rowerów. Prace modernizacyjne objęły też perony, hol główny, toalety oraz windę. Kolej jest czynna w poniedziałki od 10 do 19:30, a w pozostałe dni oraz weekendy od 9 do 19:30. Natomiast jeśli chodzi o ceny, to za bilet normalny na przejazd w obie strony zapłacimy 43 zł za osobę, zaś bilet ulgowy na ten sam przejazd kosztuje 33 zł. Jest również możliwość zakupu biletu tylko w jedną stronę w cenie normalny 33 zł, a ulgowy 27 zł. Dodatkowo mamy zniżki dla grup zorganizowanych oraz możliwość zakupu karnetów na przejazdy z rowerami. Przejazd żółtymi przeszklonymi gondolami dostarcza niezapomnianych wrażeń. Wagony wspinają się stromo na Szyndzielnię. Na początku trasy wciskają się między szczytem Kołowrotu, a wzniesieniami Dębowca i Cubernioka. Jadąc w górę możemy cały czas podziwiać przepiękną panoramę Bielska-Białej. Szyndzielnia to doskonałe miejsce na wypoczynek. Jaskrawo żółte, wygodne, 6-osobowe wagoniki sprawnie przewożą turystów na wysokość 958 metrów nad poziomem morza, skąd turyści mogą ruszyć na piesze szlaki i poznawać wiele ciekawych miejsc Beskidu Śląskiego.
Poniżej dolnej stacji kolejki znajduje się kameralny hotel Szyndzielnia z obszernym parkingiem oraz przystępnymi cenami. Dodatkowo przy hotelu działa parking dla kamperów. Natomiast na szczycie mieści się kamienny budynek starej górnej stacji kolei, pełniący obecnie rolę poczekalni. W środku znajduje się bufet oraz mini ekspozycja, w której zgromadzono kolejne generacje wagoników używanych w latach 1953 do 2016. Po 15-minutowej przejażdżce gondolą dojechaliśmy na sam szczyt i tutaj mamy wieżę widokową, na którą musimy zakupić bilet w cenie 8 zł za osobę. Do tego znajduje się tu najstarsze schronisko w Beskidach, więc idziemy. Tylko co, wieża najpierw czy schronisko? Może wieża? Wieża. No to idziemy na wieżę, musimy kupić bilet. Bilet kosztuje 8 zł, możemy go kupić tutaj w kasie przy kolejce linowej lub na dole razem z biletem wjazdu. Idziemy na górę. Dobra, idziemy. Ilość osób do wejścia. Ile tu pisze? 28? No, jest licznik. Wieża widokowa na Szyndzielni to jedna z bardzo popularnych atrakcji znajdujących się w paśmie Beskidu Śląskiego. Zbudowano ją w 2015 roku jako dodatkową atrakcję kompleksu wypoczynkowo-turystycznego Szyndzielnia. Jest to ażurowa konstrukcja stalowa, której całkowity ciężar wynosi około 30 ton. Aby dostać się na platformę widokową, umieszczoną na wysokości 18 metrów, trzeba pokonać 120 schodków. Mimo to warto, gdyż roztacza się z niej rozległa panorama na Bielsko-Białą, Beskid Mały, Śląski oraz Żywiecki, a także Babią Górę, Pilsko i Tatry. Wieża czynna jest w godzinach otwarcia kolei linowej i zamykana na 15 minut przed ostatnią jazdą kolei. I jesteśmy już na górze, mamy tutaj lunetę, gdzie koszt to 2 zł i 2 minuty jest możliwy widok wtedy, ale bez lunety i tak wszystko pięknie widać. Szyndzielnia to szczyt w Beskidzie Śląskim na wysokości 1028 metrów nad poziomem morza, wznoszący się na północ od Klimczoka, usytuowany pomiędzy dolinami Olszówki, Wapiennicy i Białki, w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej. Takie położenie Szyndzielni zachęca jego mieszkańców i turystów do uprawiania pieszych wędrówek oraz kolarstwa górskiego, a także do spacerów po niższych partiach masywu. Masyw Szyndzielni porośnięty jest lasami bukowymi z domieszką drzew iglastych. W oddali widać Babie Góry, Jezioro Żywieckie i Tatry. Tatry też widać. Wiem. A tak naprawdę, kochani, szczyt Szyndzielni jest tutaj dopiero. Jeżeli ktoś chce zdobyć szczyt, to musi jeszcze kawałek sobie wyjść. Wieża widokowa zaliczona. Teraz idziemy na sam szczyt tam. Tam już musimy dojść pieszo. A teraz coś, czego się nie spodziewałam. Żeby wyjść z wieży, musimy zeskanować bilecik na wyjściu. Coś, co jest raczej bardzo rzadko spotykane, bo zawsze po prostu wychodziliśmy z takich punktów. Proszę o Twój bilet, kochanie. No, ty chciałaś to wyrzucać. No ja chciałam to wyrzucić, no nie spodziewałam się czegoś takiego. To jest pewnie przez to, że jest ograniczona ilość osób, jakie mogą być na wieży. Aha. I w ten sposób jest liczone, bo teraz jest możliwość wejścia 27 osób, nie? No. A maksymalnie może być 30. Więc w taki sposób są liczone osoby na górze. Górskie ścieżki rowerowe Enduro Trails jest to sieć jednokierunkowych tras rowerowych. W kompleksie występują 4 stopnie trudności tras zjazdowych, oznaczone od najłatwiejszych do najtrudniejszych, kolorami zielonym, niebieskim, czerwonym i czarnym. Odrębną kategorię stanowi ścieżka podjazdowa, którą oznaczono kolorem żółtym. Masyw Szyndzielni ze względu na bliskość Bielska-Białej, kolej gondolową oraz okoliczne szczyty jest idealnym miejscem do uprawiania turystyki rowerowej. Rowerzyści chcący szybko dostać się na Szyndzielnię mogą wywieźć swoje rowery koleją linową, ponieważ wszystkie gondole wyposażone są w specjalne uchwyty na rowery. Aktualnie w tym rejonie wytyczonych jest 15 górskich ścieżek rowerowych, przeznaczonych głównie dla rowerzystów średnio zaawansowanych i zaawansowanych w jeździe w trudnym terenie. Po wieży widokowej teraz idziemy zdobyć szczyt. Mamy około 10 minut spacerkiem pod górę prosto. Od budynku prowadzi wygodna droga zielonym szlakiem do schroniska na Szyndzielni. Po drodze mijamy polanę z wyciągiem orczykowym,
i jest to idealne miejsce dla młodych narciarzy. Polana Kamienica, 970 metrów nad poziomem morza. Do schroniska mamy 5 minut. Po kilkuminutowym spacerku od wieży widokowej docieramy do schroniska na Szyndzielni. Schronisko PTTK Szyndzielnia znajduje się na wysokości 1001 metra nad poziomem morza, tuż pod szczytem Szyndzielni. Zostało wybudowane w 1897 roku w stylu nawiązującym do schronisk alpejskich. Było to pierwsze murowane schronisko w Beskidzie Śląskim i polskich Beskidach, przez co jest największym i najstarszym schroniskiem. Zostało zbudowane z kamienia z charakterystyczną wieżyczką. Ciekawostką jest to, że w pokoju na wieży zamontowano stację meteorologiczną, na parterze była winiarnia, a nieopodal schroniska znajdowała się skocznia narciarska, na której odbywały się zawody w skokach narciarskich. Również niedaleko był 3-kilometrowy tor saneczkowy. Przy schronisku miejsce znajdzie każdy, kto pragnie odpocząć, pooddychać świeżym górskim powietrzem, posłuchać śpiewu ptaków, poopalać się na polanie nieopodal schroniska, z której rozciąga się piękny widok na Bielsko-Białą, na której w zimie można nauczyć się jazdy na nartach. Schronisko oferuje pyszną domową kuchnię, posiada 49 miejsc noclegowych, duży słoneczny taras, salę do tenisa stołowego, bezprzewodowy internet oraz telewizję satelitarną. W 1907 roku obok schroniska udostępniono dla turystów ogród roślin skalnych, w którym już od początku jego istnienia znajdowało się kilkaset gatunków roślin, zarówno polskich, jak i alpejskich. Z werandy schroniska można było podziwiać panoramę Bielska-Białej, Babiej Góry, Pilska i Tatr. A w 1957 roku oddano do użytku drugie skrzydło, w którym obecnie znajduje się kuchnia, 108 miejsc siedzących w jadalni i pomieszczenia gospodarcze. Przed schroniskiem znajduje się obszerny taras ze stołami i ławkami. Dziękuję. Ja oczywiście nie mogłam sobie odmówić. Mamy pyszną szarlotkę za 10 zł. Jak? Dobra. No, chociaż jadłam lepsze, ale jest okej. Schronisko na Szyndzielni jest jednym z najpopularniejszych schronisk w Beskidach, a na pięknej polanie nie mogło zabraknąć krótkiej przerwy na loty dronem. Na koniec czas na przerwę, żeby coś zjeść. Szarlotka to za mało, idziemy na konkretny obiad. Mamy i naszą lemoniatkę, a do tego przy okazji, czekając na jedzenie, ściągamy ujęcia z drona. Przyjemne z pożytecznym, a lemoniatka jest bardzo kwaśna. Niestety, ale w ogródku nie ma obsługi kelnerskiej i musimy sobie zadbać o to sami. I mamy barszczyk z uszkami na zakwasie.
Ale barszczyk dobry, no. Chociaż tamten pierwszy, w starej karczmie w Szczyrku, nie do przebicia. Jest i kaczuszka z pluseczkami. Do tego sałatka. I lasagna z czosnkiem niedźwiedzim. Smacznego, kochanie. Jesteśmy po pysznej obiado-kolacji. Zapłaciliśmy za nią 261 zł za 3 osoby. I teraz już kierujemy się do auta i będziemy kończyć dzisiejsze nagrywanie. Zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!